Uczelnia, szkoła wyższa, akademia. Na świecie znajduje się całe mnóstwo tego typu placówek. Wszystkie one oferują naukę dla studentów i stanowią ostatni etap edukacji formalnej. Na terenie Polski mieszczą się aż 434 uczelnie, zarówno publiczne, jak i prywatne. Można je dalej podzielić na wydziały, katedry, rozmaite kierunki i specjalizacje. Pojawia się zatem pytanie, jak skutecznie klasyfikować placówki, aby uczniowie mogli łatwiej podjąć decyzję? Czym powinien kierować się przyszły student, aby wybrać uczelnię dostosowaną do swoich indywidualnych potrzeb? Gdy zdamy sobie sprawę z tego, że oczekiwania studentów w znaczący sposób różnią się od siebie, sprawa robi się naprawdę skomplikowana. Do tego dochodzą oczekiwania kandydatów na studia doktoranckie czy szukających zatrudnienia pracowników naukowych. Jakie jest rozwiązanie tej, jak widzimy, wbrew pozorom, naprawdę złożonej kwestii? Rankingi uczelni, o których opowiemy Wam w tym krótkim materiale. No bo czym tak właściwie kierujemy się przy wyborze studiów i placówki? Zastanówmy się nad przykładem przeciętnego maturzysty myślącego o wyborze studiów pierwszego stopnia. Zwraca on uwagę na ofertę programową. To naturalne, ponieważ żaden student nie chciałby uczyć się tego, co tak naprawdę w ogóle go nie interesuje. Dużą wagę przywiązuje również do progów punktowych, pamiętając o tym, że to nasze osiągnięcia i wyniki maturalne są pierwszym wyznacznikiem warunkującym wybór uczelni. Niemałe znaczenie dla niego mogą mieć również lokalizacja danej placówki i opinia osób, które skończyły albo obecnie studiują na danej uczelni. Coraz częściej zwraca się uwagę również na prestiż danego kierunku i konkretnej placówki. Dla większości studentów prestiżowa uczelnia oznacza lepszą jakość kształcenia, a co za tym idzie, większe możliwości w przyszłości. Ciekawą pomocą dla aspirujących studentów może okazać się małe kompendium wiedzy na temat placówek zaprezentowane w formie rankingów uczelni. Jednym z najpopularniejszych polskich rankingów jest zestawienie wydziałów ekonomicznych w Polsce, prezentowane corocznie przez Dziennik Rzeczpospolita. Zasady przygotowywania rankingu uczelni ekonomicznych praktycznie nie uległy zmianie od ubiegłorocznej edycji. Zestawienie to jest przygotowywane przy wsparciu Ośrodka Przetwarzania Informacji, Państwowego Instytutu Badawczego, który opracował i prowadzi Krajowy System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym pod nazwą POLON. Uczelnie i wydziały, które biorą udział w rankingu, są porównywane na podstawie wyników uzyskanych w następujących 4 kategoriach. Kariera absolwentów. W tym roku stanowiła 40%. Dla porównania w zeszłym roku było to 30%. Jakość nauczania. W tym roku 25%, a przed rokiem 35%. Potencjał naukowy oraz umiędzynarodowienie. Wagi tych 2 kategorii pozostały bez zmian w stosunku do lat poprzednich. Zasadniczą zmianą wprowadzoną w roku 2019 jest ranking studiów ekonomicznych, który zastąpił ranking wydziałów ekonomicznych. Zmiana wynika z zapisów Konstytucji dla Nauki, wprowadzonej w 2018 roku, w której kierunki studiów są przypisane do szkół wyższych, a nie do wydziałów. Niekwestionowaną królową rankingu wśród uczelni ekonomicznych w Polsce jest Szkoła Główna Handlowa z Warszawy, która już po raz 4 zwyciężyła w zestawieniu. Placówka ta stała się jednocześnie zwycięzcą w 3 spośród 4 kategorii, w tym w kategorii kariera absolwentów. Drugie miejsce zajął natomiast Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, a na 3. miejscu uplasował się Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Tym samym obydwa uniwersytety poprawiły swoją pozycję o 1 miejsce w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem. Drugą często podnoszoną w mediach klasyfikacją uczelni jest ranking szkół wyższych perspektywy. To najbardziej znane zestawienie szkół. To w istocie 4 rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to ranking uczelni akademickich, ranking uczelni niepublicznych, ranking publicznych uczelni zawodowych oraz ranking kierunków studiów. Zestawienie to uwzględnia 29 wskaźników pogrupowanych w 6 wyróżnionych w metodologii kryteriów. Są to prestiż, losy absolwentów na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, umiędzynarodowienie,
Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z 4 tego typu zestawień na świecie, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości IREG Approved. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem profesora Michała Klajbera, wieloletniego pracownika najważniejszych krajowych uczelni, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk. Warto też wspomnieć o najbardziej rozpoznawalnym i prestiżowym rankingu międzynarodowym, za który uznaje się ranking szanghajski. Żeby dowiedzieć się więcej o tym, jak konstruuje się zestawienia klasyfikujące cały świat akademicki i jak w towarzystwie Harvardu czy Oxfordu wypadają polskie uczelnie, zobaczcie nasz materiał poświęcony w całości rankingowi szanghajskiemu. Nie ulega wątpliwości, że rankingi uniwersytetów to pomocne narzędzie w nakierowaniu przyszłych studentów na wybór placówki odpowiadającej na ich potrzeby. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze uniwersytety z najwyższą pozycją w rankingach, choć w ogólnym rankingu wypadają najkorzystniej, będą potrafiły sprostać oczekiwaniom pojedynczych jednostek. Dla uzyskania pełnego obrazu większość z nas powinno oprzeć swoje wybory o wiele różnych, bardziej przyziemnych aspektów. Opinia dobrego przyjaciela powiedzieć nam może często o wiele więcej niż zestawienie oparte o nawet najbardziej skrupulatnie wybraną metodologię. Rankingi uniwersytetów to po prostu kolejny element rywalizacji, która mobilizuje kadry naukowe do pracy na rzecz uczelni. Części placówek gwarantując prestiż i napływ ambitnych studentów, a reszcie zapewniając dodatkową motywację.